Witam serdecznie. W tym odcinku chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze informacje dotyczące Ukrainy oraz sytuacji na froncie od dnia 7 listopada do 13 listopada bieżącego roku. Zaczynamy od dnia 7 listopada. NASAMS i systemy obrony powietrznej Upside dotarły na Ukrainę, za co Ukraina przesyła podziękowania dla partnerów z USA, Norwegii oraz Hiszpanii. Ukraina znacjonalizowała, czyli przejęła na własność państwa następujące przedsiębiorstwa: Motor Sich, Ukrnafta, Ukrtatnafta, Автокрас oraz Zaporiż Transformator. Przedsiębiorstwa te są własnością Zewago, Kolomojski, Grigoryszin i Bogusław. Decyzja o przymusowym przeniesieniu akcji spółki na własność państwa została podjęta 6 listopada. Firmy zaspokoją potrzeby obronne państwa w czasie wojny, powiedział premier Ukrainy Denis Szmyhal. Kolejna wiadomość. Antonow ogłosił budowę drugiego An-225 Mrija. Jewgenij Gawriłow, dyrektor generalny firmy Antonow, powiedział, że Ukraina rozpoczęła budowę drugiego samolotu An-225 Mrija, zamiast tego, który został zniszczony przez Rosjan podczas walk w Gostomelu. Według niego druga Mrija jest już gotowa w 30%. Koszt budowy szacowany jest na 500 milionów euro. 7 listopad. Sytuacja na froncie. Na granicy z Białorusią bez zmian. W kierunku Swatowskiego wznowiono sądowanie wzajemne obu stron. Sytuacja w pobliżu Dibrowej, koło Kreminny, została wyjaśniona. Niestety na zachód od wioski doszło do kontaktów z siłami wroga i coraz więcej pojawia się nagrań, gdzie Rosjanie znajdują się w wiosce. Obszar Awdijiwka, w Marince, sytuacja jest trudna. W Pawłowce dokładna sytuacja jest nadal nieznana. Wcześniej istniały powody, by sądzić, że wróg został całkowicie lub częściowo wyparty z wioski i okolic. Jest wiele sprzecznych informacji, nie można więc wyciągać wniosków. Obszar Bachmut. Trudna sytuacja utrzymuje się. Soledar i wschodnie obszary Bachmut są nadal najgorętszymi punktami. Obszar Zaporoże, bez zmian. Obszar Chersonia, bez zmian. Najważniejsze informacje z dnia 8 listopada. Rosjanie uderzają w cywilną infrastrukturę regionu Chersoń. Są zabici i ranni. Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie G20. Ukraina sprowadziła do domu kolejne 38 ciał poległych bohaterów. Niemcy przekażą 7,6 miliona euro na poszukiwania Ukraińców, którzy zginęli w czasie wojny. Stany Zjednoczone przeznaczą 25 milionów dolarów dla Ukrainy na pomoc w energetyce i ogrzewaniu. 8 listopad. Sytuacja na froncie. Na granicy z Białorusią bez zmian. W kierunku Swatowskiego bez zmian, ale trwają bitwy pozycyjne. Front Bachmut. Utrzymuje się trudna sytuacja. Nacierające siły wroga w rejonie Bachmutu poniosły znaczną klęskę. Sytuacja w Biłochorivce w obwodzie donieckim jest nieznana. Front Awdijiwka. Brak wiadomości o Pawłowce, więc poczekajmy na rozwój wydarzeń. Front Zaporoże bez zmian. Front Chersoń. Czekamy na wiadomości o Snichurivce. Według informacji przed zachodem słońca wróg nie opuści swoich pozycji. Jeśli wróg wyjdzie, to w nocy. 9 listopada. Najważniejsze informacje z Ukrainy. Ukraińskie SBU zneutralizowało grupę dywersantów, którzy przygotowywali zamachy na dowódców sił zbrojnych Ukrainy oraz likwidację broni i sprzętu wojskowego. Okupanci zaminowują przedmieścia Mariupola oraz wysadzają mosty w prawobrzeżnym regionie Chersonia, a także budują okopy i umocnienia na Krymie. Szojgu nakazał wojskom rosyjskim wycofanie się z prawego brzegu obwodu chersońskiego. Ukraina nie widzi jednak oznak, żeby Rosja chciała opuścić Cherson bez walki. Uważa, że te wypowiedzi mogą być oznakami wrogiej dezinformacji. Ukraina nie planuje na razie wprowadzać dodatkowej mobilizacji, orzekło Ministerstwo Obrony. Okupanci poinformowali o śmierci prorosyjskiego zastępcy administracji obwodu chersońskiego Streumousowa. 9 listopad. Sytuacja na froncie. Na granicy z Białorusią sytuacja bez zmian. W kierunku Swatowskiego bez zmian. W kilku miejscach Ukraińcy próbują przebić się przez Moskali. Wynik nie jest znany.
Front Bachmut. Utrzymuje się trudna sytuacja. Front Awdijiwka. Pojawiły się informacje, że wróg był częściowo okupany w Pawlowce, ale nie mógł nic zrobić. Front Zaporoże. Bez zmian. Front Chersoń. Podobnie jak w Dawidowym Brodzie miesiąc temu, wróg opuścił Sznichurivkę pod osłoną nocy. Siły zbrojne Ukrainy nacierały na Kałyniwskie i południową część Dudhan. Ponadto wróg zaczął opuszczać wiele odcinków frontu, natomiast rosyjscy saperzy, wycofując się, wysadzają za sobą mosty. Informacje na dzień 10 listopada. Wielka Brytania dostarczy Ukrainie kolejne 1000 pocisków obrony powietrznej. Holandia przeznaczy 100 milionów euro na zakup sprzętu wojskowego dla sił zbrojnych Ukrainy. Stany Zjednoczone uważają, że Rosja planuje przetestować torpedy jądrowe. Hiszpania przekaże Ukrainie 2 kolejne obrony powietrzne Hawk. Rosjanie przed wycofaniem zaczęli niszczyć infrastrukturę Chersonia. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły 41 miejscowości na południu kraju. Sytuacja na froncie na dzień 10 listopada. Na granicy z Białorusią bez zmian. W kierunku Swatowskie są informacje o wyzwoleniu jednej wsi w regionie Ługańska, ale nie ma jeszcze szczegółów na ten temat. Front Bachmut. W wyniku nieudanych działań ofensywnych wróg poniósł poważne straty na kilku odcinkach jednocześnie. Siły 10. Brygady Powietrzno-Szturmowej zdołały odrzucić wroga w Jakowliwce, o czym świadczą opublikowane zdjęcia. Wiadomo było o wielokrotnych próbach wejścia wroga do tej wioski. Odcinek Awdijiwka. W Pawlowce wróg zajmuje teren w południowej części wsi, ale od wczoraj nie udało mu się zdobyć tam przyczółka. Dzisiaj, aby odwrócić uwagę od negatywnych skutków natarcia w kierunku Chersonia oraz od góry trupów rosyjskich Marines, w tej samej Pawłowce wróg podniósł flagę nad jednym z domów południowo-wschodniej części wsi, również w ciemności. Front Zaporoże. Sytuacja bez zmian. Front Chersoń. W ciągu dnia okazało się, że siły zbrojne Ukrainy przejęły kontrolę nad następującymi miejscowościami: Sznichurivka, Brunskińskoje, Kiseliwka, Blagodatne, Borozenskoje, Pawliwka, Wasyliwka, Ewgeniewka, Bobrówy Kut, Stanisław, Oleksandriwka, Prawdyne, Soldackie, Chkalowe, Myroliubiwka, Tamarin, Kacherskie, Piatykatki, Kachkariwka, Sablukiwka, Milowe, Nowokajry, Bezwodne, Sadok, Ischenko, Starica. Rosjanie opuścili wiele wiosek, więc są one w szarej lub tymczasowo czerwonej strefie. Najważniejsze wydarzenia 11 listopada. Nocny atak rakietowy na budynek mieszkalny w Mikołajewie. Zginęło 7 osób. Polska świętuje Dzień Niepodległości. United24 rozpoczął zbiórkę funduszy na pierwszą na świecie flotę dronów morskich. Ukraina uwolniła 45 kolejnych obrońców z rosyjskiej niewoli. Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy. Raszyści zniszczyli cały system energetyczny w mieście. Wojsko przygotowuje się do potężnego zmasowanego ostrzału Chersonia przez Rosjan. Na północy Ukrainy budowany jest mur na granicy z Białorusią. Rosjanom zalecono jak najszybsze opuszczenie Krymu. Cały region Mikołajów, z wyjątkiem Mierzei i Kinburn, został również wyzwolony. 11 listopad. Sytuacja na froncie. Na granicy z Białorusią bez zmian. W kierunku swatowskim niektóre zmiany pozycji nastąpiły po obu stronach. Sytuacja jest tutaj raczej niepewna. Front Bachmut. Utrzymuje się trudna sytuacja. Sukcesy wroga w Majorski są tylko częściowe. Odcinek Awdijiwka. Wróg wzmocnił się w południowej części Wodiane, w Opytne jest nadal bez zmian, a sytuacja w Pierwomajsku jest nadal nieznana. Rosjanie ogłosili całkowitą kontrolę nad Pawłowką, zajmując prywatne domy i wywieszając tam flagę. Front Zaporoże bez zmian. Odcinek chersoński. Chersoń i cała prawobrzeżna część obwodu chersońskiego i mikołajewskiego zostały wyzwolone. Dziś artyleria obu stron strzelała w ciągu dnia, więc w przyszłości sytuacja tutaj będzie przypominać odcinek Zaporoża, gdzie artyleria często strzela, ale nie prowadzi to do zmian na mapie.
12 listopad. Najważniejsze wydarzenia. Holandia przeznaczy dodatkowe 110 bilionów euro na ukraiński sektor energetyczny. W ciągu zaledwie jednego dnia United24 zebrał pieniądze na 3 drony morskie. Ukraiński wywiad potwierdził, że Rosja kupuje rakiety balistyczne od Iranu. Scholz ogłosił nowy pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Iranu. Kontrola została ustanowiona w ponad 60 miejscowościach regionu Chersonia. 12 listopad. Sytuacja na froncie. Na granicy z Białorusią bez zmian. W kierunku Swatowskie bez większych zmian. W jednej z wiosek Rosjanie ponieśli ogromne straty. W wyniku działań szturmowych sił zbrojnych Ukrainy wróg stracił znaczną liczbę zabitych żołnierzy. Front Bachmut. Utrzymuje się trudna sytuacja. Wróg nadal atakuje, ale zostaje odpierany za każdym razem. Front Awdijiwka. Trudna sytuacja z Perwomajski. Wschodnia część wsi jest zrównana z powierzchni ziemi. Wróg atakuje od strony Sand i Newelski. Sytuacja pomiędzy Opytnem i Wodianim jest trudna. Mocno wysunięte oddziały wkroczyły na południe od przedmieść Opytnego. Teraz Rosjanie próbują przebić się między tymi wioskami, co spowoduje wycofanie ukraińskich sił z Opytne. Zrównanie Pawłowki z powierzchni ziemi trwa. Rosjanie zdołali zdobyć kolejną ulicę. Jeśli sytuacja się nie zmieni, nie będzie nic, co mogłoby zdobyć przyczółek w wiosce. Marince wróg został zatrzymany na kilka dni. Front Zaporoże. Sytuacja bez zmian. Front Cherson. Sytuacja również bez zmian. Argumentowanie medialne powodów, dla których Rosjanie opuścili prawy brzeg Dniepru. 13 listopada. Najważniejsze wydarzenia. Uderzenie sił zbrojnych Ukrainy na okupantów w obwodzie chersońskim. Z budynku wywieziono ponad 2 ciężarówki martwych Rosjan. Ukraińska kolej uruchomiła sprzedaż biletów do Chersonia, Mariupola, Doniecka, Ługańska i Symferopola. Rada Najwyższa przygotowuje apel wzywający do wykluczenia Rosji z G20. Przywrócono komunikację i wznowiono dostawę wody do wyzwolonych ukraińskich miast. Mieszkańcy Chersonia i wyzwolonych miejscowości są wzywani do ewakuacji do bezpieczniejszych regionów ze względu na prawdopodobieństwo ostrzału wroga. Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. 14 listopada. Najważniejsze wydarzenia. Prezydent Zełenski w Chersoniu wręczył 36 orderów Bogdana Chmielnickiego i za odwagę, a rannym żołnierzom przekazał 3 kolejne. Na szczycie G19 w Indonezji Stany Zjednoczone i Chiny wspólnie odnotowały niedopuszczalność jakichkolwiek gruźb użycia broni jądrowej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na ponad 40 podmiotów prawnych i osób, które pomagają Rosji w walce. 14 listopada ONZ poparła rezolucję w sprawie utworzenia Międzynarodowego Mechanizmu Odszkodowawczego, czyli reparacji od Rosji, które pozwolą zrekompensować wszystkie straty spowodowane wojną rosyjską. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i kierownik biura Andriy Yermak na posiedzeniu Rady Koordynacyjnej Ukrainy do spraw ochrony i bezpieczeństwa dzieci rozmawiali o tym, jak zatrzymać deportację ukraińskich dzieci do Rosji. Jest ich co najmniej 11 000. 15 listopada. Wydarzenia dnia. Unia Europejska oficjalnie ogłosiła utworzenie pomocniczej misji wojskowej na Ukrainie. Rosja zadała ogromny cios Ukrainie. Ostrzelano rakietami cały kraj. Niemal na całej Ukrainie wprowadzono nadzwyczajne ograniczenia w dostawie prądu. Siły obrony powietrznej zestrzeliły 73 pociski. W Polsce zwołano Komitet Rady Ministrów w związku z trafieniem 2 rosyjskich rakiet w terytorium Polski, około 6 km od granicy z Ukrainą, w powiecie chrubieszowskim, w miejscowości Przewodów. Wszyscy wiedzą o tej trudnej sytuacji, którą mamy dzisiaj niestety w naszym kraju w związku z wojną na Ukrainie. Przede wszystkim chcę złożyć głębokie wyrazy mojego współczucia dla najbliższych tych 2 naszych obywateli, którzy dzisiaj zginęli w wyniku wybuchu najprawdopodobniej rakiety, która spadła na naszym terytorium 6 km od polsko-ukraińskiej granicy. Stany Zjednoczone stoją razem z nami na straży bezpieczeństwa polskiego, tak jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polscy żołnierze są na miejscu, sojusznicze wsparcie dla nas jest. John Biden prosi Kongres o przeznaczenie $37,7 milionów dla Ukrainy.
Sytuacja na froncie w dniach od 13 do 16 listopada. W związku z niewielkimi ruchami wojsk, które miały miejsce od 13 do 16 listopada, omówię krótko przesunięcia, które nastąpiły w tych dniach. Na froncie swatowskim nastąpiło niewielkie przesunięcie wojsk ukraińskich z Makijówki w kierunku Nawodiane i Ploszanki. Na froncie bachmuckim wojska rosyjskie wyparły wojska ukraińskie z Majorska w kierunku Piwniczne. Na froncie Adwijivka wojska rosyjskie uderzyły z kierunku Oleksandrivka na Marinkę, zajmując część miejscowości oraz przyległe tereny od północy i południa. Również z kierunku miejscowości Piski wojska rosyjskie przesunęły się w stronę Krasnochorivka, czyli na południowy zachód od miejscowości. Na koniec chciałbym przedstawić Wam straty, jakie ponieśli Rosjanie od początku wojny. To jest od 24 lutego do 16 listopada. Straty, które omówię, są szacowane przez stronę ukraińską. Mogą odbiegać od stanu faktycznego, niemniej jednak pokazuje nam to straty poniesionych sił i środków przez stronę rosyjską. Straty w ludziach 82 710, czołgi 2871, bojowe wozy opancerzone 5797, systemy artyleryjskie 1860. Na czarnym polu wyświetla się liczba strat poniesionych ostatniego dnia. Systemy rakietowe 393, obrona powietrzna 209, samolotów zestrzelono lub zniszczono 278, samochodowe wyrzutnie rakiet 4, helikoptery 261, pojazdy techniczne 4360, statków lub łodzi zniszczono 16. Pocisków manewrujących zniszczono 474, dronów 1525 i pojazdów specjalnych 160. Jeśli Ci się podobało, poproszę o subskrypcję, a jeśli już subskrybujesz mój kanał, mile widziane będą komentarze i polubienia. Dziękuję serdecznie.